Dzisiaj omówimy sobie nie jedną, a dwie aktualizacje i w sumie zahaczymy nawet o smoki. Podzielimy sobie to na dwie części. Pierwsza aktualizacja już jest na serwerze, ponieważ wystartowała 29 czerwca. Druga aktualizacja będzie 4 lipca, także jeszcze za parę dni. No i smoki zostawimy sobie na koniec. Zacznijmy od tego, że bieżący update bardzo mocno skupił się na mistach. Generalnie wartość skrzyni, jak i tego, co dropią bossy, została znacznie zwiększona. Tak samo jak i respawn bossów artefaktowych zostało zwiększone razy 2, co ciekawe. Dodatkowo, obrażenia, jak i pancerz mobów zostały mocno zredukowane, z tego względu, że misty to jest miejsce nastawione stricte pod PvP, a gdy próbowałeś robić PvE, często była sytuacja, w której HP spadało ci niebezpiecznie do niskiego poziomu, przez to gracz, który cię dajwował, bez problemu mógł cię po prostu zabić. A, i jeszcze lekko skorygowano sam matchmaking mistów, przez to teoretycznie ciężej będzie się wysnajpić. A jak pewnie wiecie lub nie wiecie, ostatnio był spory problem z tym, że dużo osób się teamowało, ponoć teraz to ma zostać rozwiązane. Więc raczej już nie spotkasz 284, które cię gromdzą, choć pewnie szansa na to dalej jest. Dodatkowo zwiększono częstotliwość respienia się skrzyń, jak i pająków. SBI przez to miało na celu, żeby troszkę zwiększyć te hotspoty na miejscach, przez to łatwiej się spotkać z graczami i tak dalej. I też pierwszy dzień już pograliśmy, co prawda problemy z serwerami były okropne, aczkolwiek samo zagęszczenie graczy jest wręcz ogromne. Misty naprawdę mocno odżyły względem ostatnich czasów. I w końcu realnie można się pobić. Co ciekawe, portali do Blaze nie będzie można teraz znaleźć w mistach nieenchantowanych czarnych, aczkolwiek na żółtych strefach dalej będzie można znaleźć portal do Brazilian. Więc transportowanie z czarnych stref definitywnie będzie cięższe. Co ciekawe, dipy dostały buffa oraz nerfa z tego względu, że jeśli jesteś graczem solo, będziesz otrzymywał znacznie mniej fejma, a jeśli jesteś graczem duo/trio, będziesz otrzymywał o 10% więcej. Oczywiście ma to na celu, że tak powiem, wyrzucenie graczy solo z kontentu duo/trio, który jest nacelowany na PvP, a bardzo dużo osób traktowało to jako wydajny sposób na wbijanie PvE fejma. Dodatkowo wystartował event, w którym na mistach, jak i na deepach będziecie otrzymywać o 25% więcej fejma oraz srebra. Dodatkowo do Albiona dodali GPS-a, czyli nawigację, żeby to wywołać, piszesz ukośnik nav przez V i możesz nawigować do mapy, do gracza, do swojej śmierci i /nav_end, czyli po prostu wyłączyć nawigację. Dodatkowo możesz dodać parametry opcjonalne, takie jak save, czyli omijanie stref śmiercionośnych, jak i CD, czyli uwzględnia skróty przez statyczne lochy. To myślę, że może pomóc części początkujących graczy, jak i w sumie zaawansowanych, żeby troszkę ułatwić rozgrywkę. Ale followa do sojusznika jeszcze nie dodali. Dodatkowo awalonskie lochy zostały znerfione, aktualnie będziesz otrzymywał mniej silvera otwierając skrzynki niż wcześniej, o ile niestety nie podano. SBI tłumaczy tę zmianę tym, że zbyt łatwo wbijało się silver na tym kontencie względem tego, jak jest bezpieczny. Ponieważ powiedzmy sobie szczerze, ciężko jest umrzeć w Avadungu, chyba że ktoś cię sprzeda lub złapie cię na dojeździe, ponieważ w samym Dungu masz czujkę. A jak nawet masz dive'a, to możesz się wylogować. Choć myślę, że wiele graczy oburzy się tą zmianą. W kwestii gildii również otrzymaliśmy zmiany z tego względu, że co ciekawe, koszta również zostały zredukowane, ponieważ niskie quality będą miały mniejszy koszt, a wyższe quality będą miały albo ten sam, albo wyższy. Jak przykładowo quality 6 z kosztu 1 zmienia się na koszt 2, choć to raczej będzie interesowało liderów gildii, a nie samych graczy. Dodatkowe informacje w kwestii gildii widzicie tutaj na ekranie, ponieważ to interesuje, no tak jak mówię, raczej guild masterów. I co ciekawe, jeśli masz debuffa na ZVZ, priorytet został zwiększony z tego względu, debuff będziesz widział bardziej po lewej stronie i już ci nie umknie pod milionem innych statusów. To jest bardzo wygodne, w sensie zawsze mnie to irytowało w Albionie, tak szczerze. I teraz przechodzimy do combat balansu, który już jest na serwerze. Szybki strzał na każdym łuku, zasięg został zwiększony z 13 do 15 metrów, obrażenia mocno zmniejszone z 66 do 25 obrażeń, aczkolwiek dodano, można użyć ponownie w ciągu 4 sekund, zwiększa czas odnowienia do sekund 15. Okej, polskie tłumaczenie jest niesamowite. Migawki, miotacze świetlnego łuku. Spodziewam się, że to są Arclight Blastery po prostu. Obrażenia zostały zmniejszone z 94 do 81. Dobra, czym są migawki, miotacze świetlnego łuku? Cooldown śmiercionośnych został zwiększony z 20 sekund do 25. Mroczne kostury, jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian, już wam czytam. Już nie slowuje przeciwnika, aczkolwiek natychmiastowo go unieruchamia, dodatkowo zwiększając obrażenia ze 150 do 200. Wydaje mi się, ale na solomistach myślę, że prawie każdy będzie grał Frostem. Linka na Holasach dostała nerfa z tego względu, że cooldown został zwiększony z 10 do 12 sekund. Wielki Święty Kostur, czyli Great Holy, dostał teoretycznie nerfa, ponieważ odległość odrzucania nie skaluje się już z czasem trwania efektu kontroli tłumu, czyli ceceków. Odległość odrzucania nie jest już zmniejszona przez odporność wroga na kontrolę tłumu, co może sugerować lekkiego buffa. Odległość odrzucenia z 10 do 15 metrów.
Znaczy na odwrót, z 15 do 10 metrów. Szczerze nie mam pojęcia, jak to kalkuluje się na realne cyferki, z tego względu, że musiałbym sprawdzić, czy rzeczywiście odpycha mniej, czy więcej, ponieważ jednak coś zabierają, z drugiej strony coś dają, ponieważ ignoruje kontrolę, odporność kontroli tłumu przeciwnika, także myślę, że musimy to po prostu sprawdzić. Bryzona na turkach dostała buffa, cooldown z 20 sekund na sekund 15. I żelazny kostur, czyli ulubiona broń szczurów, dostała chyba buffa. Bazowy czas odnowienia z 38 do 29 sekund. Redukcja czasu odnowienia co 100 IP. Dodatkowo przy 700 IP cooldown się zmniejszy z 31 do 25. Przy 1800 IP będzie bez zmian i powyżej 1800 IP będzie cooldown krótszy. Ktoś tam bez SBI chyba lubi te Ironclady w statikach, nie? No i teraz Kingmaker. Bardzo ciekawy buff, raczej nacelowany pod small scale, może ZVZ, z tego względu, że dodano zadanie śmiertelnego ciosu graczowi zwiększa obrażenia wszystkich sojuszników w promieniu 11 metrów o 20% na aż 5 sekund. Także pod Brawla, pod ZVZ myślę, że to może być naprawdę ciekawy buff. I teraz cestusy. Wiecie, jak używacie cestusów E, jesteście spowolnieni o 40%, teraz spowolnienie będzie wynosiło jedynie 25%. Judicator Armor, czyli zbroja rozjemcy, dostaje nerfa, ponieważ premia do otrzymywanego leczenia jest zmniejszona z 30% do 25%. I teraz przechodzimy do update'u, który będzie 4 lipca, czyli update Keeperów. I tutaj raczej sobie luźno pogadamy, niż po prostu będę wam czytał update'y, z tego względu, że po prostu się dosyć dużo zmieniło, ale nie bazujemy tutaj na cyferkach, tylko po prostu na informacjach, które nam udostępniło SBI, czyli raczej co się pojawi w Open Worldzie, o co będzie chodziło i jaki mają w sumie cel. Zacznijmy od tego, że pojawi się inwazja Keeperów na Open Worlda, zostaną dodane nowe moby, z frakcji oczywiście stróżów. I to ciekawe, SBI zdecydowało się w końcu, żeby rozwinąć troszkę lore gry, z tego względu, że będziemy na Open Worldzie spotykać takie jakby chińskie znaczki, promieniujące taką białą poświatą. I jak sobie będziesz je otwierał, będziesz robił progres w nowych questach, do których zaraz przejdziemy, i część lore albiońskiego będzie przed tobą odsłaniana. Wydaje mi się, że SBI troszkę chce pójść w tę stronę, że teraz wytłumaczy Keeperów, później wytłumaczy Morganę i rzeczywiście może wrócą do tego lore, nie? No bo gramy w tą grę dużo, ja mam już 13 000 godzin w tej grze, a lore nie znam w ogóle, więc może w końcu coś ruszą z tym tematem. I to ciekawe, jeśli będziesz wykonywał te questy, o których wcześniej mówiłem, one są jeszcze nie do końca znane z tego co widzę, aczkolwiek no na pewno będziesz musiał zabijać te nowe moby, będziesz musiał odkrywać właśnie te chińskie znaczki, o których mówiłem. Będziesz mógł zdobyć nowego skina, tylko że ten skin nie jest do monta, jest po prostu skinem do postaci, którego właśnie widzicie na ekranie. W mojej opinii wygląda ciekawie, także myślę, że warto, ale sami ocencie. A i co ciekawe, żeby odblokować niektóre wspomnienia, tak zwane te chińskie znaczki, będziesz musiał albo zabijać moby, albo eksplorować w miarę ukryte obszary. Także takie sprostowanie. Oczywiście w międzyczasie wam cały czas wklejam screen, czy tam nowych mobków, czy tam właśnie tych wspomnień, żebyście mniej więcej wizualnie to widzieli, jak już będziecie ogrywać sobie nowy update. A, i pewnie pamiętacie, jest coś takiego jak kryształowe stworzenia w Albionie. One zostają teraz podmienione w wyzwaniu gildii, więc za kryształowe moby nie będziesz dostawał w ogóle progresu gildii, aczkolwiek będziesz dostawał za zabijanie tych keeperów i progresowanie w tym temacie, z tego co rozumiem. Także dostaliśmy nową kategorię punktów sezonowych, która ponoć będzie się bardzo opłacała, ale wiadomo, lepiej to zobaczyć w praktyce na cyferkach niż na informacjach typu będzie fajnie, nie? Na dobrą sprawę to tyle i ja generalnie też trochę traktuję ten update Keeperów jako coś fajnego na przeczekanie przez następne 2 miesiące, ponieważ jak wszyscy wiemy, no czekamy na update smoków, a fajnie, że dodali coś, co rzeczywiście może obudzi trochę tego open worlda w trakcie, w którym my czekamy rzeczywiście na te nowe zmiany. I właśnie co do smoków. To, co teraz będę mówił, to jak najbardziej są spekulacje, ponieważ to są dane, które zostały, że tak powiem, wykopane lub przypadkowo zlikowane z gry i z tego możemy dojść do jakichś tam wniosków, które właśnie sobie omówimy. Jakiś czas temu na test serwerze poszedł leak nowego monta ósemkowego, nazywał się Drake, coś tam miał skilla i więc możemy od razu stwierdzić, że to jest battle mount, ponieważ to jest mount tier 8, ma skilla na bieg, a skille na bieg mają tylko i wyłącznie mounty, tylko i wyłącznie battle mounty. W sensie wiesz, że normalnie mount biega mega wolno, jak klikniesz skilla, to nagle biega szybko i ten skill jest trwały, on nie trwa jakoś tam czas, tylko po prostu dopóki ktoś nie zaatakuje, to jesteś szybki. I co ciekawe, to będzie mount prawdopodobnie craftowany, z tego względu, że już też poszło jakieś info, że ma być NPC, który handluje jakimiś tam nowymi coinami czy coś na ten wzór, więc prawdopodobnie otrzymamy również zwykłego mounta do smoka. Z tego względu, że żeby wykraftować battle mounta takiego jak bazyliszek, takiego jak mamut, potrzebujesz jakiegokolwiek mounta, żeby wykraftować battle mounta. Więc
albo pójdą na łatwiznę i dodadzą już jakiegoś mounta, który istnieje i z niego sobie tworzysz smoka, w co wątpię. Więc raczej dodadzą smoka mounta, z którego będziesz craftował battle mounta i już wtedy wszystko się zgrywa. Ale tak jak mówię, to tylko spekulacja. Jedyne co jest potwierdzone, taki realny leak, to jest ten smok, o którym przed chwilą mówiłem, battle mount, a ten smoczek mount zwykły to jest rzeczywiście moja i Xowixa spekulacja, do której ostatnio sobie doszliśmy. No bo jednak logika albiońska na to wskazuje, chyba że wyłamią ten system i nagle zrobią coś zupełnie innego. A co do samego kontentu smoków, to też warto powiedzieć, z tego względu, że z tego co słyszeliśmy, to ma być content, który jest stricte PvE, ale żeby się do niego dostać, musisz, że tak powiem, wygrać PvP. Czyli ciężko coś spekulować, w sensie wydaje mi się, że po prostu stworzą coś nowego, jakiś nowy rodzaj kontentu, ponieważ no to w sumie jest zagadka. Najpierw robisz PvP, żeby dostać możliwość do wejścia w PvE i tego smoka zabić. I ponoć jak robisz samą PvE, to już ma być bezpiecznie. W sensie jak już to wygrasz, to ponoć masz już safe spota, w sensie tam już nikt nie będzie mógł cię zdejmować i tak dalej. Z takich ciekawostek to tyle. Jeśli wy macie jakieś leaki lub ciekawe informacje na temat następnych update'ów, śmiało możecie pisać w komentarzu. I swoją drogą, jakbyście robili zakupy w oficjalnym sklepie Albiona, możecie użyć kodu BAZ i przez to mocno wspieracie ten kanał. A swoją drogą niedługo się pojawią tutaj nowe LEDy, już sobie je zamówiłem, jutro będą. No co prawda mam parę filmów nagranych na zapas, więc pewnie jeszcze z 2-3 filmy będą takie na starych LEDach, ale w końcu już się pojawią nowe. A jeszcze tak swoją drogą, praktycznie codziennie streamujemy od 16:40 na Twitchu, także jakbyś chciał wpaść, zobaczyć na żywo, zapytać lub cokolwiek sobie pogadać, to zapraszam. No ostatnio tych streamów było akurat mniej przez 40 stopni temperatury, ja mam słabe wietrzenie w pokoju, także sobie odpuściliśmy parę dni, ale już wracamy. Także dzięki za oglądanie i miłego dnia.